Ja na dzisiejszym filmie pokażę Ci sekret czyszczenia piekarnika za pomocą naturalnych środków, czyli za pomocą octu i za pomocą sody. Piekarnik najpierw sobie sprawdzamy, jak bardzo jest zabrudzony. Ja sobie wzięłam mój telefon, który ma latarkę i popatrzyłam, jaki jest brudny. Ale mój piekarnik nie jest tak bardzo brudny, bo on jest nowy, ma dopiero kilka miesięcy, więc od czasu do czasu tam coś piekę, jakieś przepisy robię dla Was. Ja teraz Wam pokażę, co należy zrobić, żeby wyczyścić piekarnik. Ja teraz przystawiam telefon, patrzę. Soda ma bardzo duże wykorzystanie w naszym codziennym życiu. W dalszej części tego filmu powiem Ci. Zostań do końca. Teraz tutaj wziąłem takie właśnie naczynie porcelanowe, można powiedzieć. I do tego naczynia dajemy pół kilograma sody oczyszczonej. Ja tylko zrobię taką papkę, żeby Ci pokazać, jak robić, bo na razie to nie będę dokładnie robić czyszczenia piekarnika. Chcę, żebyś zobaczył, jak można wykorzystać sodę do porządnego wyczyszczenia piekarnika, że piekarnik będzie jak nowy. Ja tutaj mam pół kilograma właśnie sody oczyszczonej, to jest soda bicarbonato. Piszę po włosku, bo nadaję z Rzymu. Mieszkam w Rzymie tutaj 35 lat. A kto jest pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Istnieje na YouTubie od 2018 roku i nagrałam do tej pory ponad 1000 filmów kulinarnych. Dobra. Zabieramy się do przygotowania odpowiedniej papki, aby nasz piekarnik wysmarować. No więc ja wsypuję tak na oko troszkę sody, żebyś wiedział, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że Ty wsypujesz pół kilograma sody i dodajesz stopniowo ocet. Ocet może być jakikolwiek ocet masz w domu, taki użyj. Ja akurat tutaj mam ocet winny, wlewamy i zobacz, robi się taka pianka, bo to jest reakcja octu z sodą, ale my jak będziemy wlewać ocet do sody i będziemy mieć pół kilograma tej sody, to musimy ten ocet wlewać stopniowo. Musimy mieć taką gąbkę i zrobić taką specjalną papkę. Jak już mamy taką papkę przygotowaną, to idziemy wysmarować cały piekarnik. Musimy ten piekarnik porządnie wysmarować. Ja tutaj sobie postawię tą miseczkę z tą przygotowaną papką i tutaj Ci mówię, że trzeba wszędzie wysmarować nasz piekarnik. Z boku wszystkie te kratki, u góry tak samo, bo jak pieczemy, to też u góry nam pryska, koło wentylatora, też tam. Wszędzie smarujemy tą papką sody z octem. Jak już tak wszystko wysmarowaliśmy, to teraz musimy wysmarować naszą kratkę od piekarnika. Ona tak samo jest często brudna, bo kładziemy różne jedzenie i robimy coś na ruszcie i nam kratka się też brudzi. Więc tą papkę kładziemy na tą kratkę. Co dalej? Zostań do końca, bo jeszcze nie jest koniec całej tej procedury i sekretu. Teraz mamy taki właśnie blachę od piekarnika. Tą blachę tak samo należy wysmarować tą papką. No i blachę wkładamy również do piekarnika. Jak już wszystko wysmarowaliśmy tą papką nasz piekarnik, to co należy zrobić? Idziemy przygotować specjalną miksturę. Bierzemy szklankę wody, normalnej wody z kranu, jakąkolwiek wodę. Woda i dodajemy do tej wody szklankę octu. I ja, tak jak Wam powiedziałam, mam ocet winny. To jest ocet włoski, a to Divino Bianco, tak pisze.
I teraz właśnie wlejemy i wstawiamy do piekarnika. Ja położyłam na dole i musi być naczynie żaroodporne. Pamiętajmy, że wlewamy to do naczynia szklanego, nie do jakiegoś garnka czy patelni, tylko po prostu do naczynia szklanego. Zamykamy piekarnik nastawiamy na temperaturę 100 stopni i nastawiamy na 60 minut. I wtedy nasz piekarnik zaczyna się nagrzewać i zaczyna działać soda razem z octem. To nam wszystko odpuści. Cały ten brud, który znajduje się w piekarniku, nam odpuści. Później wyciągamy delikatnie to naczynie. Oczywiście otwieramy okna w kuchni, żeby wyparowało to, co otworzymy z piekarnika, bo będzie nam śmierdzieć octem. I bierzemy ściereczkę i wszystko elegancko ściągamy. Najpierw ściągamy cały ten brud, później bierzemy miseczkę z wodą i myjemy nasz piekarnik i później wycieramy. I mamy piekarnik jak nowy. Także ja Ci daję tą procedurę, to jest najprostsza, ekologiczna procedura czyszczenia piekarnika. Twój piekarnik będzie jak nowy. Jeżeli będziesz robić od czasu do czasu, to na pewno utrzymasz ten piekarnik przez wiele lat w bardzo dobrym stanie. A w takim czystym piekarniku to jedzenie nam bardziej smakuje. A teraz dam Ci przepis na suszenie grzybów. Ja byłam w lesie, narwałam tyle grzybów, że jest, o mamma mia, u nas jest bardzo dużo grzybów w zachodniopomorskim. Chciałam Wam powiedzieć, że jak tak dużo grzybów nazbieracie i nie będzie Wam się mieścić w piekarniku tak jak mi teraz, Aleksandru Wajwederę, ja tutaj dałam grzyby na 3 brytwanki. I teraz tak, jeżeli te grzyby nam się lekko podsuszą, to możemy przełożyć na następną brytwankę, robi nam się miejsce i kładziemy następne. No ale jeżeli przywieziecie do domu tyle grzybów, a tak a propos suszę w piekarniku z termoobiegiem 60 stopni. No i po prostu będę długo suszyć. W tej chwili jest 22:41. A ja tu jeszcze z tymi grzybami, Aleksandro, ja z tymi grzybami tutaj się, tutaj właśnie walczę. I co Wam chciałam powiedzieć? Wtedy jak macie tak dużo grzybów, to jeżeli ktoś w domu ma stół w kuchni taki jak ja tutaj, kładzie sobie papier do pieczenia, najlepiej papier, a jak ktoś nie ma, no to gazetę, no trudno. Czyścimy podgrzybki taką szmatką, mokrą, nie mokrą, tylko wilgotną i po prostu nie moczymy, tylko wilgotną i kroimy sobie na takie właśnie paseczki cienkie i koniec, i rozkładamy na cały stół. Także to jest właśnie taki sposób, żeby się uporać z tymi grzybami. Kto ma dużo grzybów, bo kto nie ma, no to niestety musi sobie kupić. Tutaj mam prawdziwki, no i teraz pokażę Wam, jak czyścimy prawdziwki. Otóż potrzebna nam będzie ściereczka taka, jak mam w ręku. Ta ściereczka jest lekko wilgotna. Należy oczyścić grzyby z piasku, ale nie myjemy grzybów, bo grzyby szybko nam nasiąkną wodą. Po prostu czyścimy tak ściereczką dookoła, jak pokazuję na filmie. Fajnie, że jesteś na moim kanale, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas i oglądasz mnie. Teraz tutaj mam taki pędzelek. Tym pędzelkiem oczyszczę grzyba z piasku. O, tak jak pokazuję. I teraz zobaczcie, korzeń należy oczyścić nożykiem, tak wyskrabać ten piasek z tego grzyba. O, widzicie? Tak, wyskrabiemy dobrze. Zaglądajcie na mój kanał, ja na moim kanale mam inne przepisy związane z grzybami.
Podlinkuję Wam te przepisy, to zobaczycie, co można zrobić z grzybami. Nie tylko suszyć, ale możemy zrobić inne przetwory i dania z grzybami. I teraz jak ja tak oczyściłam tego prawdziwka, czyli jeszcze go ściereczką wytrę z piasku. O, dobrze wycieram, tak jak widzicie na filmie. Fajnie. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zasubskrybuj ten kanał i zaznacz dzwonek. Po to zaznaczamy dzwonek, aby być powiadamianym o nowych przepisach. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się borowik. Tak właśnie czyścimy grzyba borowika. Oczywiście, jak nazbieramy inne grzyby, to też je trzeba oczyścić z piasku. Są też takie grzyby, które mają bardzo dużo piasku, no więc należy dać na druślak i raz, dwa umyć pod bieżącą wodą. Grzybów nie moczymy, bo grzyby nam nasiąkną wodą. O, i zobaczcie, jak się prezentuje ten prawdziwek, bardzo ładny. No a ja tutaj mam więcej prawdziwków do oczyszczenia. Będę suszyć prawdziwki. Tutaj już zaczęłam kroić. Wstawię do piekarnika nagrzanego na temperaturę 60 stopni i z termobiegiem i zaraz Wam pokażę, jak to robię. Tak wyglądają, już pokrojone. Tutaj zostawiłam sobie na risotto i funghi porcini. Jutro będę robić, a tutaj część sobie już ususzyłam, jednego takiego większego. O, tutaj tak wyglądają ususzone. Ile będziemy suszyć? No aż odparuje woda. Ja w tej chwili nastawię na 1,5 godziny, a później będę regulować. Zobaczę. Trochę dzisiaj, trochę jutro. Wstawiam do piekarnika, druga półka od góry z termobiegiem i muszą być nasze drzwiczki lekko uchylone, żeby woda odparowywała z naszych grzybów. Tak więc, kto pierwszy raz będzie suszył grzyby, niech wie, że może sobie suszyć w piekarniku. Nie musi mieć suszy. Dzisiaj pokażę Wam drugi sposób suszenia prawdziwków w piekarniku. Nastawiłam na termoobieg 60 stopni. Żeby więcej grzybów ususzyć, to właśnie dam takie nitki, przewiesiłam. W sumie pokażę Wam, jak to robiłam. Bierzemy dwa takie taboretki, stawiamy tą kratę, opieramy na jednym końcu i na drugim. Pod spodem dajemy taki papier, bo mogą nam spaść grzybki. Przewieszamy mocno. Nie wbijamy grzybki tak w środku, bo są ciężkie, mokre, więc mogą nam się nie utrzymać. Mocno nitkę przeciągamy i w ten sposób trzymają nam się grzybki. Jest ich więcej. Tutaj, żeby nam papier nie latał, bo jest termoobieg włączony, położyłam łyżkę metalową. No, nastawiłam, tak jak mówię, piekarnik na 60 stopni, termoobieg, drzwiczki uchylone, musi woda odparować od naszych grzybów. Suszę bardzo dużo grzybów, więc włożyłam na kilka brytwanek. Na moim kanale jest filmik, jak suszymy grzyby, ale jeszcze raz powtórzę, suszę w piekarniku nastawionym na 60 stopni z termoobiegiem. Wysuszone grzyby jeszcze dosuszam, a następnie no właśnie tutaj mam wysuszone prawdziwki. Następnie do słoja wrzucam kilka liści laurowych, garście ryżu. Liście laurowe odstraszają mole, natomiast ryż pochłania wilgoć. Dziękuję Ci bardzo, że zostałeś do końca tego filmu. Dziękuję bardzo za subskrypcję, za lajka, za komentarz. A teraz tutaj Ci wstawiam kilka fotek z Rzymu, gdzie mieszkam od 36 lat. Ten film też zmontowałam z filmów, które już wcześniej miałam nagrane na kanał mój
kulinarny Mandziarełłewki. Zapraszam Ciebie serdecznie na te moje kanały Mandziarełłewki i Przepisy jak u babci, ten kanał, na którym daję ten film, oraz zostawię Ci link na mój kanał vlogowy, który się nazywa Good Morning Italy. Tam właśnie pokazuję piękno Rzymu, piękno morza, wszystko co jest piękne i wszystko co jest związane z życiem, z kulturą tego kraju. Ciao, ciao, ciao.